Przede mną jeszcze inne formacje skalne. Jak żyję, takich nie widziałem. Bardzo specyficzna budowa. Ciemna, prawdopodobnie ruda żelaza. Dlaczego mówię, że nigdy czegoś takiego nie widziałem? No, spójrzcie Państwo na te same szczyty. Takie warstwy ułożone w zupełnie nietypowy sposób. Tak jakby to była sztucznie usypana hałda. W jaki sposób te góry są skonstruowane? Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Tak jak ciasto składające się z wielu warstw. Wszystko ciemne jak asfalt. Przedziwne. A przecież to jest naturalne. Tam na samym szczycie jest jakaś stacja. Nie wiem co to jest, ale jakaś stacja tam jest. No i widać już takie początki przemysłowej eksploatacji tego miejsca. W miejscowości Mexican Hat znajduje się, jak sama nazwa wskazuje, Mexican Hat. Jak powstała ta formacja, trudno powiedzieć. Tutaj inne ujęcie pokazujące tą samą formację skalną. Jak udało się Bogu położyć taki głaz na szczycie takiego wzniesienia, nie wiem. Wydaje mi się, że po prostu woda to ukształtowała. Ale jest to naprawdę cud natury. Jak to się stało? Piękne otoczenie tego miejsca. Przeciwległa ściana kanionu. Z takimi charakterystycznymi jakby chińskimi poletkami, które opadają, czy opadały w stronę wody. Teraz na dnie pewnie jest jakaś malutka rzeczka. Kiedyś musiała to być potężna rzeka, szeroka na kilkaset metrów. Dzisiaj na dnie jest tylko trochę zieleni. Jesteśmy na wysokości około 2000 metrów. Więc nie jest to zieleń taka, jaką znamy powiedzmy z Europy. Poszczególne warstwy w tych poletkach pokazują, że woda nie opadła od razu, tylko stopniowo. Pierwszy atak wody był najbardziej dramatyczny, dlatego że cała góra jest wyrwana. Rozerwane są skały, po prostu powyrywane wszystko. Potem stopniowo woda zaczęła opadać, aż doszło do takiego stanu, że coraz dłużej trwały poszczególne fazy tego opadania. A w tle ta tajemnicza góra o niesamowitej strukturze. Po prostu niesamowitej. Tak jakby ktoś, nie wiem, lody robił i dodał czekolady do wanilii i potem zaczął to mieszać. I to wszystko się tak jakoś wymieszało, raz pionowo, raz poziomo, obojętnie jak. Fantastyczne pejzaże, tam charakterystyczny punkt na szczycie góry. Jesteśmy teraz z innej strony. Jak potężne to są urwiska, pokazuje ten mały samochodzik widoczny w prawym dolnym narożniku i ludzie chodzący wokół niego. Stąd chyba najlepiej widać, jak woda poruszała się takim wężowym ruchem pomiędzy skałami, drążąc sobie kaniony w ten sposób. Jedno zakole, drugie zakole, trzecie zakole i gdzieś tam jeszcze kolejnych kilka. Wszystko początkowo bardzo dużo tej wody, ponieważ te szczyty to pokazują, a później coraz mniej. Widać te poszczególne warstwy. Dosyć regularnie opadała ta woda. Na początku szybciej, a później coraz wolniej. Aż w końcu wyżłobiła sobie taki chyba najbardziej strome ściany kanionu. I już dosyć długo tak właśnie w sobie płynie tymi stromymi ścianami. Srebrzy się, niebo się w niej odbija. Wygląda na czystą, ale jest taka koloru brudnej zieleni.
No i gdzieś tam daleko formacje skalne, które przed chwilą widzieliśmy, o których mówiłem, że są to kościoły. Interesująca jest ta formacja skalna widoczna w głębi, jakby piramida. Jeżeli ona wyznaczała poziom równiny, początkowy poziom równiny, to by oznaczało, że wszystkie kolejne kaniony były dużo niżej. Bo jesteśmy na wysokości 2000 metrów, czyli ona była na wysokości 3000 metrów. To by oznaczało, że praktycznie cała Ziemia na wysokości 3000 metrów została rozmyta. I dopiero niżej powstawały równiny.